Cześć, witam Cię serdecznie. W tym odcinku test, recenzja YOLOBOX Pro. Urządzenia, które, jak reklamuje je producent, jest rozwiązaniem typu all-in-one do transmisji na żywo. Do tego urządzenia można wszystko podłączyć. Można podłączyć 3 kamery przez porty HDMI, mikrofony. Można także nagrywać wewnętrznie wszystko tutaj na kartę SD. A także z tego urządzenia można robić transmisję na żywo, nawet używając sieci GSM. Pytanie, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie? Znalazłem jeden minus tego urządzenia i oglądaj tą recenzję do końca, żeby dowiedzieć się, co to jest. Zaczniemy od omówienia wszystkich portów. Z przodu YOLOBOXa mamy 3 wejścia HDMI, którymi możemy podłączyć kamery bądź laptopa i użyć jego widoku. Następnie mamy wejście USB-A, którym możemy na przykład podłączyć klawiaturę, możemy także podłączyć różnego rodzaju kamerki internetowe. Obok znajduje się port RJ45, którym podłączamy YOLOBOXa do internetu, jeżeli zależy nam na połączeniu kablowym. Następnie mamy wyjście HDMI out. Tym wyjściem możemy wypuścić 2 rodzaje sygnałów. Pierwszy to jest taki podgląd ekranu, który ja mam tutaj i to może być ułatwienie, jeżeli ten ekran jest za mały. Ewentualnie to wyjście możemy użyć jako wyjście programowe, czyli będziemy używać wyłącznie tego widoku, który jest wysyłany jakby na transmisję i wpuścić go na przykład do programu vMix lub OBS i tam nakładać dodatkowe rzeczy, których potrzebujemy. Oczywiście wymaga to dodatkowego grabera HDMI, który będzie służył do tego, żeby zamienić sygnał wyjściowy z tego portu HDMI na sygnał na port USB. Kolejno mamy port USB-C i w tym momencie ja go wykorzystuję do tego, żeby podłączyć kamerkę internetową. On także może służyć do tego, żeby podłączyć tutaj klawiaturę na porcie USB-C. Koło tego portu znajduje się wyjście słuchawkowe. Tutaj możemy podłączyć sobie słuchawki do tego, żeby nasłuchiwać, sprawdzać dźwięk, który jest wpuszczany na transmisję. Obok gniazda słuchawkowego mamy wejście mikrofonowe i tutaj mam wpięty mikroport Holyland Lark 150. On jest w tym momencie u mnie pod szyją. Obok tego portu jest wejście liniowe. To tutaj możemy na przykład podłączyć Rodecastera lub inny mikser i stamtąd zbierać dźwięk i wpuścić go na transmisję. I na końcu mamy port USB-C, który służy do ładowania tego urządzenia i możemy to urządzenie ładować z dodatkowego powerbanku lub na przykład ze zwykłej ładowarki do telefonu. Po drugiej stronie znajduje się gniazdo na kartę SD, gniazdo na kartę SIM, a także włącznik. Na środku mamy miejsce montażowe. Tutaj akurat w tym przypadku mam zamocowaną taką mini głowicę, dzięki czemu mógłbym ten monitor umieścić na przykład w stopce na lampę błyskową na aparacie. I w przyszłych update'ach urządzenia bardzo chciałbym zobaczyć więcej miejsc montażowych po bokach tego urządzenia. Szczególnie byłoby to pomocne na przykład przy montażu takich dodatkowych akcesoriów jak mikrofony czy dodatkowe powerbanki. Jeżeli uruchomicie po raz pierwszy Waszego YOLOBOXa, to przede wszystkim pokaże Wam się ekran konfiguracyjny. Tam założycie swoje konto, podajecie maila. Wchodzimy sobie w prawym górnym rogu przyciskiem ludzika w menu konfiguracyjnym. I tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze możemy połączyć się z różnego rodzaju serwisami. Tutaj mamy oczywiście możliwość podłączenia do Facebooka, podajemy konto, możemy podłączyć się do kanałów na YouTubie. Także tutaj mam podłączone 2 konta w tym momencie, Twitcha, a także możemy wykorzystać dowolny serwer RTMP i tutaj możecie podać właśnie linka do tego serwera. Mamy także opcję konfiguracji Wi-Fi, mamy także możliwość skonfigurowania innych połączeń i tutaj mamy po kablu Ethernet, po internecie mobilnym, jeżeli mamy włożoną oczywiście kartę SIM, a następnie mamy także opcję połączenia po hotspocie, czyli na przykład macie sytuację, kiedy Wasz telefon ma inną kartę SIM, chcecie ją wykorzystać, wtedy możecie połączyć się albo po hotspocie Wi-Fi, ewentualnie po Bluetoothie. Mamy także możliwość przetestowania naszego połączenia Network Test i tutaj uruchamia nam się przeglądarkowa wersja Speed Testa. Możemy sprawdzić, jak wygląda szybkość pobierania i wysyłania przez naszą sieć. Pod spodem mamy kilka dodatkowych opcji, m.in. zmiana języka, zmiana strefy czasowej, podgląd nagrań, które wykonaliśmy, reset do ustawień fabrycznych, a także opcja Screen Rotate i tutaj możemy obrócić nasz ekran. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli będziemy używać YOLOBOXa
w odwrotny sposób, czyli do góry nogami. Wracamy do głównego ekranu. Klikamy sobie plusikiem i pokazują nam się dwie opcje. Pierwsza opcja po lewej stronie Create a Live Stream. To jest opcja, jeżeli chcecie od razu wejść, zrobić transmisję na żywo. I druga opcja Monitor Mode może służyć do tego, żeby bez robienia transmisji na żywo wykorzystać to urządzenie. Zacznijmy od omówienia tego właśnie trybu. I dla przykładu wyobraźcie sobie sytuację, że obsługujecie konferencję, macie 3 kamery podpięte z widokiem na scenę, jednak jest pomieszczenie, w którym są osoby, które tą scenę także chciałyby obserwować. Umieszczacie tam monitor bądź projektor i wyjściem HDMI out możecie wypuścić wyłącznie ten obraz z tego okienka. Wystarczy, że klikniecie tutaj program out i w tym momencie wszystkie te rzeczy, które dzieją się na scenie, możecie pokazywać właśnie na dodatkowym monitorze. Oczywiście dodatkowo możecie wszystko nagrywać, używając właśnie opcji nagrywania na kartę SD. Żeby rozpocząć transmisję na żywo na YOLOboxie, wystarczy, że klikniemy sobie plusikiem, wchodzimy w Create a Live Stream. Tutaj pokazuje nam się proste menu konfiguracyjne. Wystarczy, że wpiszemy tytuł naszej transmisji. Następnie możemy dodać opis i opcjonalnie możemy także ustawić datę, kiedy ta transmisja będzie się odbywać. Następnie wystarczy kliknąć Create i w tym momencie mamy naszą transmisję, możemy sobie kliknąć w nią i otwiera nam się nasze menu konfiguracyjne. Po prawej stronie możecie zobaczyć miejsca, do których możecie robić transmisję na żywo i oczywiście YOLObox bezpośrednio może robić transmisję na jedną platformę, czy to na YouTube'a, czy na Facebooka, czy gdziekolwiek indziej, ale także jeżeli wejdziecie sobie w opcję, klikamy Streaming Mode i tutaj dwie opcje do wyboru. Możecie bezpośrednio, tak jak wcześniej Wam mówiłem, streamować na jedną platformę, ewentualnie jeżeli zaznaczycie drugą opcję, Wasza transmisja będzie wysyłana na serwer YOLOLIVE, a następnie z tego serwera możecie aż w 3 miejsca streamować. Także jest to bardzo fajna opcja, jeżeli potrzebujecie właśnie robić równolegle w kilka miejsc Waszego streama. I tutaj wybieram mój serwer Bartek Dziedzic Live, a następnie mam 3 opcje do wyboru. Czy live, który będziemy robili, będzie publiczny, niepubliczny czy prywatny. Dajmy sobie opcję niepubliczną, a następnie klikamy Done. I w tym momencie mamy już wstępnie skonfigurowanego naszego live'a. Jeżeli chciałbym uruchomić transmisję na żywo, klikam Go Live i tutaj YOLObox oczywiście pyta się mnie, czy rozpocząć transmisję na żywo. Równolegle także włączymy sobie nagrywanie na YOLOboxie. I w tym momencie mam włożoną kartę SD i oprócz tego, że robię transmisję na żywo, używam tego urządzenia, to także wewnętrznie nagrywane jest okno programu. U góry oczywiście mamy szybkość przesyłania, klatkarz, mamy procent klatek, które zostały utracone ze względu na to, że na przykład urządzenie się nie wyrabiało albo połączenie było zbyt słabe. Na razie jest 0. Długość trwania transmisji, a także czas nagrywania. Po prawej stronie mamy także podaną szybkość wysyłania, szybkość pobierania, godzinę, czy mamy słuchawki podłączone, ikonkę połączenia Wi-Fi, a także stan baterii. W lewym górnym rogu to, co widzicie, to jest okienko podglądu transmisji. To, co pojawia się tutaj, jest od razu wyświetlane na transmisji. W tym momencie mam ustawione przeklikiwanie się między tymi widokami na 2 kliknięcia i oczywiście, tak jak Wam wspominałem, mamy 4 widoki kamer podłączone, mimo że mamy 3 wejścia HDMI. Pierwsze HDMI obsługuje widok główny kamery, drugie wejście HDMI to jest ten widoczek tutaj z boku, trzecie to jest kamera z góry, która pokazuje nam cały monitor. I mamy jeszcze kamerkę internetową, która jest podłączona kablem USB. W lewym górnym rogu okienka Program mamy podgląd poziomu dźwięku. W prawym dolnym rogu okienka Program mamy opcję powiększenia naszego widoku na cały ekran. Jest to opcja bardzo ułatwiająca pracę. Wtedy widzimy wszystkie szczegóły. Na dole mamy ikonki, dzięki którym możemy przeklikiwać się przez różne opcje, wyświetlać różnego rodzaju ustawienia. To, co możemy zrobić, oczywiście to usunąć jakiś widok kamery, jeżeli nie jest on nam potrzebny. Wystarczy przytrzymać dłużej palec, pojawia nam się ikonka kosza i możemy wyrzucić coś. Następnie pomiędzy tymi widokami przeklikujemy się podwójnym kliknięciem, to także możemy zmienić w opcjach, to Wam zaraz pokażę. W prawym górnym rogu każdego z tych widoków kamer mamy opcję kluczowania, wchodzimy sobie w tą ikonkę,
Otwieramy menu i tutaj możemy wybrać zielony bądź niebieski ekran. Ja w tym momencie wybiorę sobie niebieski. Jeżeli wrócimy, mamy dwa suwaki, którymi możemy dostosować ten widok i tutaj możemy bardziej lub mniej wykluczować odcienie niebieskiego. Możemy także zmienić gładkość tych przejść. A także trzecia opcja to jest opcja wstawienia dodatkowego tła i wyobraźmy sobie, że chcę wstawić na przykład moje zdjęcie w tle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie. No i tam, gdzie jest niebieskie tło, został wykluczowany ekran i w tym momencie mamy taki efekt. Klikamy Done i ten widok kamery jest w tym momencie kluczowany. Także możemy się poprzełączać i tylko ten jeden widok będzie właśnie z usuniętym tłem. Pod spodem mamy dodatkowe opcje dodawania różnych kombinacji obrazu. Możemy kliknąć sobie Add Video Source i tutaj mamy kilka opcji. Po pierwsze możemy wybrać dwa pliki wideo, które możemy w czasie naszej transmisji na żywo odtwarzać i na przykład może to być właśnie plik z intrem. I w tym momencie możemy sobie puścić odliczanie na ekranie, takie początkowe 10 minut, które puszczam przed rozpoczęciem live'a. Oczywiście możemy dodać drugi plik wideo, na przykład jako outro, czyli zakończenie. Ewentualnie możemy dodać drugi live stream robiony z drugiego YOLO Boxa, ale nie mamy tej opcji oczywiście dostępnej. Możemy dodać plik PDF. I w tym momencie będziemy mogli sobie wyświetlić jakąś na przykład prezentację w PDF-ie i pokazać ją na transmisji na żywo. Klikając sobie dwa razy mamy w tym momencie PDF-a. Oczywiście na ekranie pojawiły nam się też przyciski i możemy przeklikiwać się pomiędzy poszczególnymi stronami. I maksymalna ilość widoków poszczególnych kamer jest w tym momencie ustawiona na 6, ale możemy oczywiście w czasie transmisji zmienić to, usunąć to, co nam jest niepotrzebne i dodać coś innego. YOLO Box także daje możliwość mieszania różnymi widokami kamer i mamy tutaj trzy opcje: Picture in Picture, Split View, Side by Side. Oczywiście najpopularniejsza Picture in Picture na przykład może być wykorzystana do tego, żeby zrobić prezentację. Wybieramy sobie na przykład PDF-a, klikamy Next, następnie wybieramy widok kamery, który chcemy umieścić w jednym z rogów i mamy dwie opcje. Możemy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć widok naszej kamerki, a także zmienić stosunek boków, w cudzysłowie przyciąć ten widok kamery na przykład do 4/3. I w tym momencie, jeżeli sobie klikniemy, mamy ten widoczek. Oczywiście przytrzymując na tym widoku mamy opcję edytowania go ponownego i na przykład poprawienia tego, co nie wygląda zbyt dobrze. Tak jak widzicie, mamy już zrobiony nasz widok pod prezentację. Opcja Split View. W tym momencie wybieramy sobie dwa widoki, które nas interesują. Załóżmy, będzie to kamera 1, nasza prezentacja, grubość linii, która oddziela dwa widoki kamer, pozycję, czyli w jakim stopniu dany widok kamery jest pokazywany na ekranie. Możemy także lekko pochylić tą linię, gdyby taki efekt nas zadowalał, a także sprawić, by każdy z tych widoków był centralnie rozciągnięty na cały ekran, dzięki czemu będziemy tylko decydować o tym, w jakim stopniu drugi widok przykrywa ten pierwszy. Jeżeli te ustawienia są w porządku, klikamy Done. Klikając dwa razy mamy podgląd tego widoku. I oczywiście pojawiają nam się też przyciski, także ten podgląd PDF-a cały czas możemy zmieniać. Trzecia opcja Side by Side, czyli układamy dwa widoki kamer koło siebie. Dwie opcje, które są tutaj dostępne, to oczywiście wielkość tych dwóch obrazków. One niestety w tym momencie są uproszczone do tego, że te dwa widoki są koło siebie, więc nie ma tu zbyt wielu opcji. Być może w kolejnych update'ach firmware'u coś przyjdzie. I druga opcja to jest oczywiście opcja włożenia dodatkowego tła pod ten widok i mamy bardzo przyjemnie podzielony ekran na dwa widoki kamer. Następnie przechodzimy sobie do zakładki po prawej stronie Overlays i tutaj będziemy mogli dokładać różnego rodzaju napisy, podpisy. Klikamy plusikiem i mamy trzy opcje do wyboru. Możemy nakładać różnego rodzaju ramki, na przykład na nasze transmisje na żywo. W tym momencie możecie sobie ramkę jeszcze wyskalować przed tym, jak ją umieścimy na transmisji na żywo i jeżeli klikamy sobie, pojawia się nakładka. Może to być oczywiście ramka, może to być jakiś podpis, logo, cokolwiek. Oczywiście możemy także sobie, tak jak wspomniałem, wybrać
na przykład logo, które umieścimy sobie w prawym górnym rogu. Palcem wystarczy je przesunąć, odpowiednio wyskalować i dzięki temu za każdym razem będziemy mogli lekko obrandować swojego live'a. Tak jak widzicie, pojawiło się logo. Możemy jeszcze dodać podpis, który będzie się pojawiał. Niech to będzie jakieś call to action. Wyobraźcie sobie, że w czasie na przykład transmisji na żywo chcecie właśnie wyświetlić napis zrób zakupy w sklepie internetowym, adres strony pod spodem i wystarczy, że teraz sobie klikniemy i od razu pojawia się nam napis zrób zakupy w sklepie internetowym www.bartekdziedzic.pl. I tak jak zauważyliście, wszystkie te overlaye pokazują się stopniowo, także jeżeli zmienimy sobie kolejność, wyłączymy sobie ramkę i włączymy ją ponownie, to ona przysłoni zarówno logo, jak i nasz wcześniejszy podpis. Także odpowiednia kolejność jest bardzo istotna, żeby wszystko było dobrze widoczne. Oczywiście także w Image Overlays możemy dodać przycisk subskrybuj, dołącz do Discorda, wyświetlić na przykład nasze dane adresowe, tutaj na przykład w lewym dolnym rogu, zobaczcie, klikamy, pojawiają się od razu dane dostępowe do YouTube'a, Facebooka, Instagrama. To wszystko właśnie można w bardzo szybki i przejrzysty sposób sobie tutaj dodawać. Lower thirds, czyli nagłówki. I tutaj mamy kilka opcji do wyboru, warto je omówić wszystkie. Pierwsza, nagłówek składający się z dwóch części, z tytułu i podtytułu. Oczywiście wszystko jest edytowalne. Tutaj po prawej stronie możemy zmieniać czcionki, kolory, skalę, wpisywać własne teksty i palcem możemy zmieniać pozycję tego nagłówka. Na tą chwilę dostępny jest jedynie lewy górny lub dolny róg, także mam nadzieję, że to będzie naprawione w update'cie, ponieważ widzę, że jest też opcja justowania górnego tytułu do prawej strony, więc wydaje mi się, że jest to tylko kwestia jakiegoś update'u firmware'u i będzie można ten tytuł umieścić sobie w dowolnym rogu ekranu. W każdym razie, tak jak widzicie, opcji jest naprawdę sporo na ten moment. Jeżeli napis nam się podoba, klikamy Done, klikniemy raz i od razu pojawia nam się na transmisji. Kolejna opcja to szeroki nagłówek na całym ekranie. Pierwsze co, to decydujemy o tym, czy on ma być na górze, czy na dole. Możemy wpisać nasze teksty, a następnie możemy zadecydować właśnie o skali. Możemy oczywiście zmienić wielkość tego tekstu, także wielkość tła za tym tekstem się odpowiednio zmniejsza lub powiększa. No i to, co najfajniejsze, to właśnie dostosować na przykład kolory tła do tego, co mamy na ekranie, więc to troszkę robi się bardziej spójne. I ten nagłówek różni się od tego pierwszego tym, że po prostu tło za tekstem jest rozciągnięte na cały ekran. Trzeci rodzaj nagłówka to nagłówek z paskiem przeźroczystości i tutaj jest wszystko to samo. Można te same funkcje zmieniać. Możemy także dostosować oprócz tego kolor tego paska, a także jego przeźroczystość. Następnie Rolling Caption, wpisujemy tekst. Mamy opcję dostosowania tego tekstu, koloru tła, a także, co ważne, szybkości, z jaką będzie się ten pasek przewijał, a także scrolling type, czyli czy ten pasek jest jednorazowo wyświetlany, czy ma być zapętlony. Dajmy sobie zapętlony i w tym momencie, wybierając ten nagłówek, u góry pojawia nam się napis z adresem naszej strony internetowej. Zapętlony obrazek będzie się pojawiał cały czas do momentu, kiedy oczywiście tego nagłówka nie wyłączymy. Ostatni rodzaj nagłówka to jest prosty tekst z prostym tłem, z jedną linijką, także to jest idealna sprawa, żeby właśnie dodać adres swojej strony internetowej i wyświetlić ją w pewnym momencie na ekranie. Ostatnia opcja, czyli Countdown Timer, daje nam możliwość wyświetlenia minutnika w formie takiej transparentnej nakładki. Możemy zmienić czcionkę, kolory, wielkość i dzięki temu dostosować to do własnych potrzeb. Także możemy delikatnie przesunąć to na bok. Jeżeli wszystko jest gotowe, klikamy Done. Jeżeli klikniemy na to, pojawia nam się timer i w tym momencie zaczyna się odliczanie. W czasie robienia transmisji na żywo jest też opcja za pomocą YOLOboxa wyświetlania komentarzy od widzów. Wystarczy, że klikniemy sobie tutaj i oczywiście przed wyświetleniem jakiegokolwiek komentarza tutaj warto sobie wejść w koło zębate z dymkiem czata. Mamy 3 możliwości wyświetlania tych komentarzy. To są różnice wizualne. Wchodzimy sobie w opcje.
Po prawej stronie mamy możliwość dostosowania czcionki, koloru czcionki, koloru tła, komentarza, tła w komentarzu, a także transparentności. To też jest bardzo fajna opcja. Możemy ten komentarz zrobić bardziej czytelnym przez to. Możemy go odpowiednio wyskalować, może być mniejszy lub większy w zależności od tego, jak chcemy go wyświetlić, a także możemy zmienić palcem, przesuwając po ekranie jego pozycję. I tutaj ja go umieszczę w lewym dolnym rogu naszego ekranu. Jeżeli mam wszystko ustawione, klikam Done i w tym momencie mogę przejść do wyświetlenia pierwszego komentarza. Jedna rzecz, którą tutaj zauważyłem, mam nadzieję, że to będzie poprawione w kolejnych update'ach software'u tego urządzenia, to jest to, że ten komentarz nie wyświetla się idealnie w rogu ekranu. Jest on troszkę wyżej niż to, co chciałbym, żeby było, ale tak jak mówię, myślę, że to będzie poprawione w kolejnym update'cie software'u. YOLOBOX ma także wbudowaną opcję wyświetlania tablicy wyników. Jeżeli włączymy sobie coś takiego, pojawia nam się od razu edytowalna tablica wyników, którą możemy sobie przesunąć w dowolne miejsce na ekranie. Możemy oczywiście zmienić jej rozmiar, położenie, dodawać bezpośrednio z tej tablicy wyniki odpowiednie. Także możemy włączyć sobie opcję pokazywania czasu gry. Możemy włączyć opcję minutnika i tutaj możemy ustawić, ile minut trwa dana połowa. Mamy także opcję dodatkowych opisów, możemy wpisać nazwy drużyn, dodać loga drużyn, zmienić kolorystykę. Pełna dowolność. Bardzo fajna opcja, jeżeli ktoś robi transmisję na żywo z jakichś meczów, rozgrywek i potrzebuje takiej opcji. Bardzo fajnie, że coś takiego wbudowali. W YOLOBOXie także mamy dostępny od ostatniego update'u software'u mikser audio, dzięki któremu możemy zmieniać głośność poszczególnych wejść. Możemy równolegle korzystać z 3 różnych źródeł dźwięku. Możemy na przykład podpiąć sobie pod wejście mikrofonowe taki zestaw bezprzewodowy Holyland Lark 150, ale także możemy włączyć mikrofon w naszym aparacie numer 1, ewentualnie podłączyć sobie pod nasze wejście line-in jakiś mikser ze źródłem dźwięku, z jakąś muzyką, którą możemy puścić sobie w tle i za pomocą tego miksera wbudowanego możemy z powodzeniem tutaj zmieniać sobie właśnie głośność poszczególnych wejść. To, co zauważyłem i to, co uważam za minus w tym momencie, ale to podobno ma być naprawione w następnej wersji oprogramowania, to na ten moment wejście mikrofonowe mic-in jest bardzo ciche. Mimo to, że mam ustawiony maksymalny poziom dźwięku na mikrofonie, plus 10 podbicia tutaj w mikserze wewnątrz YOLOBOXa. Bardzo dobra wiadomość. W międzyczasie, kiedy robiłem tą recenzję, wyszedł update oprogramowania, który poprawił największy problem z YOLOBOXem, który znalazłem, a mianowicie każdy mikrofon podłączony przez wejście mic-in był bardzo cichy. Mimo to, że mikrofon był na maksymalnym podbiciu, mimo że wzmocnienie w YOLOBOXie ustawiałem na plus 10, to ten mikrofon nadal nie miał odpowiedniego poziomu głośności. W tym momencie wszystko jest poprawione. Dodano także do miksera audio bardzo przydatną funkcję, która także może wprowadzić do mikrofonu odpowiednie opóźnienie. I jeszcze w tym momencie dla pewności pokażę Wam. Tak brzmi mikrofon Holyland Lark 150, który jest wpięty do YOLOBOXa. W tym momencie podbicie jest ustawione na praktycznie 0. Holyland Lark jest ustawiony na wzmocnienie 20. Tak mnie słychać w tym momencie. Dam sobie teraz na wzmocnienie plus 10 dB jeszcze na YOLOBOXie i w tym momencie możecie usłyszeć właściwie maksymalny poziom dźwięku właśnie z Holylanda Larka 150. Oczywiście ten mikrofon możemy dać na 0 z powrotem. Możecie jeszcze porównać sobie dźwięk, jeżeli przełączę się na mikrofon wbudowany w aparacie. I w tym momencie słyszycie mnie przez mikrofon wbudowany w aparat Canon R. A w tym momencie możecie mnie posłuchać przez mikrofon, który jest wbudowany w Panasonica S1. Jeżeli klikniemy w zębatkę, pierwsza opcja, w jaki sposób zmieniamy widoki kamer, podwójnym kliknięciem czy pojedynczym. Następnie SD Card Video Switching Settings,
Co się stanie w momencie, kiedy włączamy wideo zapisane na karcie SD? Czy rozpoczyna się ono od początku, czy ewentualnie jest kontynuowane od momentu, kiedy zostało ostatni raz zastopowane? Mamy także menadżera karty SD. Tutaj możemy podglądnąć zapisane pliki. Możemy oczywiście je skasować, a także możemy w tym momencie sprawdzić ilość wolnego miejsca na karcie SD. Mamy także opcję Program Out. Możemy mieć albo wyjście typu Multiview, czyli cały ten monitor jest zduplikowany na monitor zewnętrzny, ewentualnie przez wyjście Video Out możemy mieć wyjście programowe Program Out i wszystko, co będziemy przełączać, będzie pokazywało nam się na tym ekranie zewnętrznym. Bez tych dodatkowych opcji, które są widoczne tutaj dla obsługi. Następnie mamy Video Source Transitions, to tutaj możemy wybrać, jak długo będzie trwało przejście, od pół sekundy do 3 sekund. Następnie możemy zmienić rodzaj tego przejścia, może to być na przykład takie przejście flip page, gdzie będzie animacja przewracanej strony, ewentualnie bardzo popularne przejście fade. W tym momencie dwa widoki kamer mogą się przenikać. Oczywiście warto te przejścia sobie dostosować, sprawdzić, które Wam najbardziej będzie pasować. Streaming Mode niedostępne w tym momencie, dostępne oczywiście w czasie robienia transmisji. Możecie wybrać, czy robicie stream bezpośrednio na daną platformę, czy robicie stream na serwer YOLOBOXa, z którego możecie streamować maksymalnie do 3 miejsc. Następnie mamy Video Output Mode. Tutaj wybieramy, czy nasze wyjście HDMI out łączy się przez HDMI do monitora, czy ewentualnie używamy DisplayPortu. Następnie mamy opcję wybrania ustawień enkodowania. Tutaj mamy 3 opcje. Stały bitrate, czyli ustawiamy na stałe bitrate, po to, żeby on był utrzymywany i to jest właściwie rekomendowane przez YOLOBOXa. To są ustawienia rekomendowane przede wszystkim, jeżeli macie dobre połączenie z internetem. Oczywiście możecie też kliknąć sobie Constant Quality, czyli utrzymywanie jakości. Przypuszczam, że jest to ustawienie, które utrzymuje przede wszystkim klatkarz na odpowiednim poziomie, delikatnie reagując bitrate'em. Trzecia opcja, zmienny bitrate, czyli w tym momencie bitrate może się zmieniać z nastawieniem na to, żeby utrzymać połączenie z serwerem, żeby transmisja nawet w gorszej jakości, w gorszym bitrate'cie była przekazywana, ale żeby się nie zerwała. To jest szczególnie dobre ustawienie, jeżeli nie jesteście pewni internetu, jeżeli macie duże skoki jakości tego internetu, jakości połączenia, to właśnie to może być przydatne. Ale w większości przypadków oczywiście jest polecane zachowanie constant bitrate, czyli tego stałego bitrate'u. Recording limits. Oczywiście tutaj możecie sobie ustawić, co jaki czas będzie zapisywane wasze nagranie i to jest bardzo przydatna opcja. Polecam tutaj ustawić możliwie najniższy czas, ponieważ dzięki temu, jeżeli nawet nastąpi awaria, nastąpi chwilowe na przykład zawieszenie się urządzenia, to jest szansa, że chociaż część materiału będzie już zapisana. A teraz dla Was porównanie jakości nagranego materiału, który był nagrany na YOLOBOXa w porównaniu z tym, co nagrało się na transmisji na żywo, a także to, co zostało zarejestrowane na każdej z tych 3 kamer. Kamera numer 1 Canon R. Kamera numer 2 to jest Canon 5D Mark IV. No i od góry mamy Panasonica S1. Doszliście do końca tej recenzji. YOLOBOX Pro. Czy to urządzenie jest właśnie dla Ciebie? Uważam, że jeżeli ktoś robi transmisję na żywo, potrzebuje urządzenia mobilnego, to YOLOBOX jest naprawdę fantastycznym urządzeniem i w tym momencie na rynku nie ma żadnego innego urządzenia, które byłoby tak funkcjonalne jak właśnie YOLOBOX, posiadające wszystkie potrzebne rzeczy w tak małym opakowaniu. Dostajemy urządzenie mobilne, całkowicie niezależne od źródeł zasilania, bo wbudowana bateria pozwala streamować od 2 do 3 godzin. Do tego dostajemy fantastyczne funkcje nagrywania wewnątrz tego urządzenia, robienia transmisji na żywo przy użyciu karty SIM. Mamy tutaj możliwość podłączenia kilku urządzeń w formie kamer. No i co najważniejsze, możemy wszystkim sterować z tego dużego ekranu dotykowego. Uważam, że
że YOLO Box jest fantastycznym urządzeniem i naprawdę sam coś takiego wdrożyłbym do swojego workflowu. Wykorzystałbym do tego, żeby na przykład robić cotygodniowe transmisje na żywo, gdzieś z terenu coś pokazywać na żywo. Naprawdę mega fantastyczne urządzenie. Jestem zachwycony tym urządzeniem, szczególnie, że widzę, że rzeczywiście, tak jak wiele osób pisze na internecie, że producent dba o to, żeby troszczyć się przede wszystkim o ciągłe update'y tego urządzenia i naprawdę w ciągu okresu, kiedy posiadałem to urządzenie na testy, pojawiły się 2 duże update'y, w tym jeden, który rozwiązał główny problem właśnie tego cichego wejścia mikrofonowego. Także czy rekomenduję to urządzenie? Zdecydowanie tak. Warto to urządzenie kupić. Na pewno wszystkim osobom, które potrzebują takiego mobilnego rozwiązania do transmisji na żywo, to urządzenie bardzo się przyda.